tutaj za tą drugą górką jest ostatnia waga jeleni z tego pola. Myślałem, że tu jeszcze będą, ale chyba najprawdopodobniej ich nie było w wątpię, żeby zeszły aż tak wcześnie. Cofamy się, zobaczymy jeszcze na te dziki w rzepaku. Nie wyszło tak, jak miało być. Znaczy dziki były, tak jak myślałem, że będą wracać z lasu do rzepaku, ale no wyrolowały nas, zeszły wcześniej niż myślałem, a jeleni nie było wcale, co mnie bardzo zdziwiło. Nie wiem, czy zeszły wcześniej, czy po prostu tam nie wyszły, ale ostatnio naprawdę widziałem tam co 50 metrów po 2-3 sztuki jeleni. Teraz szybko przenieśliśmy się tutaj z drugiej strony kępy. Tutaj mam upatrzonego fajnego mułkusa. No nie będę o nim opowiadał, ale chodźcie, może go zobaczymy. Widziałem tego rogacza kilka razy, ale specjalnie dla Was go nie strzelałem. Mam nadzieję, że święty Hubert to wynagrodzi i będziecie mogli go wszyscy razem zobaczyć. To było? Podobny, ale nie jestem pewien. Teoretycznie nie jego miejsce, bo jest na dole. Rogacz wtedy, co go miałem i tu go obserwowałem, wyszedł z tej kępy i kierował się na ten mały ugorek z krzakami. Zobaczymy, jak wyjdziemy zza górki, powinniśmy go widzieć. No i tak, czego się człowiek nie najadł, to się teraz nie naliże. Pewnie można by jeszcze szukać na siłę, nie? Ale lepiej zjeść... się zmęczyłeś. Zmęczyłem się, to po pierwsze, a po drugie lepiej zjeść śniadanko w pięknych okolicznościach przyrody. Dla niej była wątróbka na śniadanie, tylko coś tam nie poszło z tą wątróbką. Mieliśmy też fajnego kulawego rogacza, selekta, ale był na szczycie. Nie dość, że w wysokim zbożu, też jeszcze na szczycie bez kulochwytu. Więc nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nic byśmy nie wyrzeźbili. Zdradzę Wam mały sekret, że my z Robertem mamy zamiar nie wyjeżdżać z łowiska przez najbliższe 3 dni. No, przez 2,5 dnia, bo tam wzywają obowiązki sygnalisty. I musimy komę pokazać na imprezie, która będzie relacjonowana z tego, co wiem, w Sudeckiej Ostoi. Także na szczęście nie będę musiał z kamerą latać, bo już tam będzie lepsza kamera od mojej, a ja będę miał wolne ręce, wobec czego jedną ręką będę grał na rogu, a drugą trzymał otok z komą i tam jakiś pokaz aportowania będziemy robili. Ale do tego czasu nie wychodzimy z Robertem z łowiska. Tu będziemy żyć. Dobrze, pogoda miała się zmienić, zobaczymy. Na razie jest genialna pogoda. Muszę Wam powiedzieć szczerze, jak jest, jeśli chodzi o te psy. Jest podział na 3 grupy ludzi, tak, ze względu na system pracy. Pierwszy to jest niestety bardzo często spotykany, czyli pies się słucha albo się nie słucha, a pies robi albo nie robi. I głupi pies, bo nie robi, albo mądry piesek, bo się nauczył sam. Okej.
Druga grupa ludzi to jest Sebastian, reprezentuje, czyli codziennie non-stop pracuje ze swoim psem, dosłownie codziennie. No i wyniki są oczywiście fantastyczne. No i trzecia grupa ludzi, którą reprezentuję ja, czyli ci, którzy nie mogą codziennie ćwiczyć z psem albo nie chcą, dlatego że na przykład montują non-stop filmy albo nagrywają non-stop filmy i realizują materiały dla Top Hands TV i dla naszych kochanych widzów. I nie mamy czasu na to, żeby codziennie trenować psem, ale polecam Wam serdecznie system, który ja stosuję, czyli trenuję z psem małe ćwiczenia przy każdej okazji. I teraz jest super okazja, dlatego że pies sobie łazi bezmyślnie, coś szuka, nudzi jej się. Ona się strasznie nie lubi nudzić, dlatego że koma, jak już chodzi, to ma coś robić. Nie? Taki jest system, ona jest tego nauczona i jak nic się nie dzieje przez dłuższą chwilę, to jest nuda. Wykorzystam, że jej kompletnie nie ma, nawet nie wiem, gdzie teraz jest i schowamy jej aport, czyli zrobimy jej taki blinda. Chodźcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Także mamy, to nie jest włóczka, tak? Mógłbym zrobić też włóczkę, tylko musiałbym się zmoczyć znowu w to zboże, a nie bardzo mi się chce. Teraz zawołam komę. Słyszę, już leci, nie? Z daleka leci. Musiała być daleko już małpa. Ale widzicie, pierwszy gwizdek, pies leci pędem do mnie. No świetnie, brawo. Pięknie wyglądasz. Równaj. Pierwsza rzecz, kierunek, nie? Pies przy nodze. Druga rzecz, ręka. Ciekawostka jest taka, że w momencie jak wyciągam rękę, pies przestaje ziajać, przestaje w ogóle oddychać, to przysięgam, to jest niesamowite. Ona strasznie intensywnie ziaje, bo była daleko, a jak wyciągam rękę, to jest takie skupienie, że przestaje oddychać, co daje. Widzisz to, Robert? Widzę. Dobra, nie męczymy. Aport. O, dawaj, dawaj, dawaj. Super. Brawo, dobry piesek. Wolna. Zwalniam pieska i właściwie takie ćwiczenie może zrobię. Już się prawie wynagrodziła naszą szynką. Także słuchajcie, no to tylko o to mi chodziło. Taki był przekaz, że ćwiczcie sobie, jeżeli nie macie czasu robić tego codziennie, chcecie być zawodowcami jak Sebastian i jemu podobni koledzy, to ćwiczcie chociaż wtedy, kiedy tylko macie okazję. To jest fajna zabawa, pies się nie nudzi, a my mamy satysfakcję. Dasz bór. Nie ma żadnych książek wpisu czy coś takiego? Znaczy jest ten... karta wędkarska. Znajdujemy się teraz w moim łowisku. Jak zazwyczaj jeżdżę do Filipa, tak teraz Filip przyjechał do mnie. W międzyczasie też spróbujemy połowić na muchę na rzece, żeby coś usmażyć. Jesteśmy na wodzie górskiej Nyssa Szalona. Będę próbował złapać pstrąga. Zobaczymy, może uda nam się to fajnie zrobić, że będzie jeszcze część kulinarna z... Kurwa, zjebałeś. Łapiemy na muchę. Oczywiście na muchę najlepiej łapać jest o świcie lub o zmroku. Prawo wędkarskie pozwala nam łapać godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca. To są najlepszy termin łapania pstrąga na muchę. Oczywiście w tym czasie polujemy, ale zrobimy co się da. Ja zrobię co się da i będę łapał na mokre muchy, tak zwane tonące. Spróbować przechytrzyć te pstrągi, które zazwyczaj się chowają w taki upalny dzień jak dzisiejszy. Marne szanse jak zwykle, jak na polowaniu. Aport.
Super. No generalnie, żeby była jasność, to poszło mi tak jak Filipowi ze mną na zawodach strzeleckich, czyli marnie. Nie, powiem tak, ostre słońce, bardzo niski stan wody. Parę dni temu ta woda jeszcze miała tą swoją głębokość i te pstrągi jeszcze były na otwartej wodzie. Teraz moim zdaniem gdzieś pochowały się pod brzegami w cieniu. Zero aktywności ryb. Nie traćmy czasu, jedźmy rozbijać obozowisko i widzimy się w łowisku. Plan jest taki, że jutro jemy wątróbkę. Ale na razie musimy się zadowolić stekiem z cielaka z jesieni. Nawet najprostsze dania smakują po prostu najlepiej. Gdzie? No gdzie? W terenie. Więc robimy prosty stek, dodajemy boczku do smaku, cebulki posiekanej, sól, pieprz i nic więcej. Najbardziej cenię sobie porządek w kuchni. I to jest piękne w gotowaniu na dworze. Idealne. Idealne, więcej nie trzeba. To smacznego, panie Robercie. Smacznego. Jak? Robi robotę. Słuchajcie, po deszczu przyszło słoneczko. Także ruszamy troszeczkę wcześniej. Na ambony sobie usiądziemy. Za dużo tego szpeju do noszenia. Na szczycie łania się wychyliła, usłyszała nas, ale widzę, że już schowała łeb, czyli zachowuje się już spokojnie. Zobaczcie, jak tutaj jelenie wcześniej wychodzą. Jest jeszcze słońce zupełnie wysoko na niebie. Nawet nie wiem, tam trochę po 18, a już słuchajcie, mieliśmy jelenie na dzień dobry, a teraz przed chwilą z lasu wyszły kolejne. No ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać w żaden sposób w takiej konfiguracji, kiedy widzimy tylko łeb. Możemy się domyślać, która łanika jest dobra, no ale to na domysły się nie strzela. Robert stracił cierpliwość, bo ta ambona jest czepiście niewygodna, a jelenie i tak wychodzą głównie tutaj w rzepaku. Co chwila wychodzą jelenie. No ale nie sposób tutaj ocenić czy strzelić. Stracił cierpliwość i zmieniamy miejscówkę. Strasznie rogacze się denerwują tam w kempie. Robert chce mi udowodnić, że stanie na środku pola. To jest dobry pomysł. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ma rację. A tam jakaś wojenka jest, co? Szkoda, że tego nie słyszycie. Tam jest mega akcja jakaś. A za nami jacyś spacerowicze.
niziutki. Szpicak bardzo niski, tak, o mały włos, ale dobrze się stało, że może nie zdążyłem nacisnąć na spust, bo jeszcze bym pokaleczył. Bardzo szybko ruszył. No i widzicie sami, kochani, no nie idzie nam coś. Mieliśmy po prostu teraz pecha, dlatego że siedzieliśmy sobie, słuchajcie, tutaj w obozie naszym, tymczasowym, dla wygnańców. I jedliśmy sobie kolacyjkę w najlepsze i normalnie stąd usłyszeliśmy tam przy rzepaku, że dziki się gryzą dość mocno. No więc podeszliśmy sobie pod ten rzepak, słuchajcie. Było tam sporo dzików, na pewno więcej niż 7, bo 7 ja widziałem, takich równych. No nie byliśmy w stanie po prostu ocenić tych dzików zza tej górki, więc podeszliśmy bliżej. Ostatecznie podeszliśmy tam na kilkadziesiąt kroków i potem wyszła nam blisko locha. No ale wiadomo, locha jest dla nas pod ochroną. Także słuchajcie, no życie toczy się tutaj głównie w rzepaku, jak widać. Czyli odstraszasz zwierzyny, działa nawet na bursuki. W poprzednim sezonie testowaliśmy w kole takie urządzenie do odstraszania zwierzyny. Były to 4 ogromne głośniki, całe wielkie urządzenie, bardzo solidne, ale też niestety bardzo drogie. No i trzeba było poszukać czegoś tańszego. No i dobrze, żeby to było do obsługi przez jedną osobę. I tym sposobem dotarłem do firmy Agropixel i tutaj mam takie urządzenie, które podłącza się pod dowolne źródło 12V. Można bardziej kompaktowe niż to. Także tutaj trzeba będzie dokupić inną baterię. No i to jest, słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Plus, minus. Pewnie jest jakaś kolejność. Wachu, przepraszam Cię. Na pewno wiem, pamiętam, ale nie pamiętam. Jakby pamiętam, że trzeba myśleć o kolejności, ale nie pamiętam, jaka jest ta kolejność. Plus i minus w każdym razie. I to urządzenie po prostu... 0,11 to są wilki chyba. I to urządzenie po prostu wydaje losowo różne odgłosy, które mają przestraszyć zwierzynę. Teoretyczny zasięg działania tego to jest, zdaje się, 15 hektarów. Zobaczymy. Na mniejsze zasiewy powinno wystarczyć. Zaraz sobie sprawdzimy, to jest, można coś programować, można zaprogramować, o której godzinie ma się to zacząć, jaki ma być interwał, czyli tam jest od kilkunastu minut chyba do kilku godzin i o której godzinie ma przestać to działać. Urządzenie przychodzi z różnymi tutaj montażami. Tutaj jest taka blaszka, którą się montuje z boku. Można to przymontować gdzieś do ambony, myślę, albo do jakiegoś masztu. I jest jeszcze taka osłona przeciwdeszczowa. Bardzo proste urządzenie, malutkie. Przede wszystkim każdy z małym akumulatorem jest w stanie to w plecaku przenieść, nawet w kieszeni tak naprawdę większej kurtki na mniejsze, małe pola, gdzie jak wiadomo szkoda jest bardziej widoczna, więc bardzo często małe pola są bardzo atrakcyjne dla zwierzyny i przede wszystkim bardzo łatwo jest na nich szkodę po prostu zauważyć. Słuchajcie, nie ma co za dużo opowiadać, trzeba po prostu sprawdzić, jak to działa w polu i czy po prostu zwierzyna się tego boi. Natomiast sprawdzimy to nocą, dlatego że wieczorem będziemy po prostu polowali, bo najskuteczniejszą formą ochrony jest oczywiście polowanie. Spierdzielają. Dobra jest.
Myślę, że będzie lepiej, jak załaduję karabin. Tędy dziki przychodzą z rzepaku po drugiej stronie kępy pić wodę w środku kępy w takim, no naprawdę bardzo dużym bagnie. Wcześniej mieliśmy pecha, bo zwierzyna cały czas nas rolowała. To teraz do tego, żeby był jeszcze lepszy ten pech, to zaczęło bardzo mocno wiać. I ewidentnie idzie deszcz. Chodź po koza, patrz się na las. Brak sił już do tego wszystkiego. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie wczoraj wychodziły te jelenie. Dokładnie w tym miejscu jest idealny wiatr. Idealna pora, bo mniej więcej za pół godziny by można było się ich spodziewać, może nawet szybciej. No ale zaczyna lać, normalnie zaczyna lać, musimy spierdzielać do auta, także fajnie było. Dobra, na razie się schowaliśmy pod zwyżkę. Jeszcze to skończy. Sam się przyznaj do błędu. Uważasz, że ja spuszczałem tyle? 2 razy trzasnęła deska, jak próbowała się tutaj znaleźć na dole. No amatorką trochę zapachniała, amatorką. Jak zwierzyna jest pod samą zwyżką, pod samymi nogami, no to w bezruchu, nie? Ale powiedzmy, że się jeszcze uczysz. W nocy zregenerowaliśmy się przy ognisku i ruszyliśmy tutaj na dziki, które już mamy. No, codziennie je obserwowaliśmy. Codziennie mieliśmy zły wiatr i w nocy też mieliśmy zły wiatr. Bardzo zły wiatr. Bardzo zły wiatr. Taki lekki wiaterek, który wiał dokładnie od jedynej drogi, którą da się tam podejść. Dłuższą chwilę obserwowaliśmy te dziki przy rzepaku na jakieś 150-160 metrów. To jest oczywiście odległość, na którą nie ma mowy o żadnym próbie rozpoznania dzika, zwłaszcza o tej porze roku. Więc po prostu je obserwowaliśmy, licząc na to, że zmieni się wiatr. Wiatr się nie zmienił, wobec czego podjęliśmy próby podejścia tam, gdzie są te dziki. Tam było sporo dzików, kotłowały się, część poszła w lewo, część poszła w prawo. Słyszeliśmy jakieś lochy, widzieliśmy przelatki, ale tak naprawdę w takim zamieszaniu bardzo trudno jest zdecydować się na strzał. Było kilka sytuacji, że mieliśmy możliwość oddania czystego strzału, ale no nie było rozpoznania, tak? Widzicie tutaj mierzę, tak naprawdę w tym momencie mógłbym bez problemu oddać strzał, to nie było dalej niż 80 metrów, no ale nie było tej 100% pewności. W pewnym czasie zrobiła się już cisza totalna i przyszedł do nas dzik z bardzo daleka, z górki takiej, przyszedł dzik do tego rzepaku, no z kilkuset metrów i ten dzik nagle pojawił się na naszej drodze. No ja tutaj zacząłem obsługiwać kamerę, coś tam włączyć, wyłączyć, nagrywać. W momencie, kiedy się złożyłem do strzału, tu widzicie, że tylko zdążyłem przymierzyć, ten dzik momentalnie nas zwietrzył i Robert zrobił to, co potrafi zrobić tylko 20-paroletni strzelec, ponieważ jestem przekonany, że nigdy w życiu nie odważyłbym się oddać takiego strzału.
bo nie mam takiej pewnej ręki i oka jak ten kolega. Po bardzo krótkiej, właściwie 2-godzinnej nocy postanowiliśmy ruszyć na drugą stronę tego rzepaku, gdzie pierwszego dnia widzieliście, że za dnia jeszcze wychodzą z lasu jelenie tam wekslami. Bardzo trudny teren, bardzo mała widoczność, no ale tutaj jest znajomość terenu i tym razem wiatr, który, ponieważ poszliśmy w drugą stronę, to szedł nam w sukurs, więc wiatr mieliśmy tym razem korzystny. No i krok po kroczku, udając się między lasem a rzepakiem, chcieliśmy się dostać pod taki wymoknięty rzepak, który jest ewidentną wagą. Tamtędy zwierzyna po prostu schodzi. Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, spotkaliśmy tam kilka jeleni, bardzo blisko. Tak jak myślałem, że jelenie będą tutaj na wymokłym rzepaku przy samej pszenicy. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Na początku nie szło, ale myślę, że zakończyliśmy z sukcesem. Dajmy jeszcze chwilę i idziemy sprawdzić. Dziękuję bardzo, że byliście z nami, że wspólnie z nami przeżyliście tych, w waszym przypadku kilka minut, a w naszym przypadku kilka dni. Bardzo dziękuję Robertowi, bardzo dziękuję zarządowi koła za to, że mam odstrzał i mogę gościć tutaj. Natomiast gdybym nie miał odstrzału, też bym gościł, tylko nie musiałbym nosić lufy na plecach. Jeleni jest bardzo dużo, stąd ten wiosenny odstrzał. Myślę, że na pewno znajdą się osoby, którym się to nie podoba. W porządku, możecie mieć swoje zdanie. Każdy zarządza w swoim kole tak, jak uważa, w ramach przepisów, które obowiązują. Ode mnie kilka słów na temat strzelania dwuletnich jeleni. Może część z Was twierdzi, że to jest głupota i sam na początku twierdziłem, że to jest głupota. Ale tutaj tak jak Filip puszczał drona i było widać, co te jelenie zrobiły z tym rzepakiem, no to jednak trzeba to redukować, bo jest tego jelenia u nas za dużo, tak? Gdybym był w kole, w którym jest roczny plan jelenia, powiedzmy 2 łanie, cielak i byk, to absolutnie bym się nie decydował na strzelanie wiosną do tych jeleni.
Ale przy tym stanie zwierzyny, która jest w moim łowisku, myślę, że jak najbardziej nie ma przeciwwskazań, żeby te jelenie trochę zredukować.